Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie witam. Doceniam, że przyjechaliście, doceniam, że w taką pogodę oderwaliście się od internetu i chcecie na żywo zobaczyć nurków i na żywo spotkać się z nami. Jest nas ciągle dużo, ciągle przybywa gości, więc na początku... Belchers, come on everybody! Woo! Next one. Jak widzicie, mam w tym roku wspaniałe wsparcie. So thank you very much, Lee. W zasadzie powinienem to zrobić na początku. Ja się nazywam Tomasz Stachura, jestem szefem Baltic Techa i jestem koorganizatorem. A to jest mój przyjaciel Lee Bishop, współorganizator od wielu lat Eurotecha, który z powodów biurokratycznych ciężko się w tej chwili organizuje. Więc połączyliśmy siły i Lee będzie zapowiadał prelegentów i będzie robił właśnie w czasie całego naszego spotkania. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Słuchaj, jesteśmy na Baltic Techu. Ty jesteś na Baltic Techu jako? Jestem współorganizatorem konferencji nurkowej już od samego początku. No więc właśnie. Ale też jesteś tu też w roli wystawiającego się, jak rozumiem, tak? Ze swoim centrum nurkowym. Centrum nurkowym Tryton, ze szkoleniami, wyjazdami, no wszystkim tym, co regularne centrum nurkowe prowadzi. No dobra, to ja tak od strony organizatora, jak czujesz tą edycję Baltic Techu, która to już będzie 11? To będzie 11, no idziemy do góry. Pierwsze konferencje to były wersje raczej garażowe w porównaniu z tym, co teraz mamy obecnie. Jest jeszcze siła i ochota? Jest siła i ochota. Wydaje mi się, że ta siła chyba wzmogła z tym, że robimy tę konferencję co 2 lata. Z chwilą, kiedy ona była cykliczna, no to faktycznie nie było tak dużego entuzjazmu jak teraz, kiedy ona jest naprawdę bardzo mocno wyczekiwana. Ja myślę, że też COVID trochę pomógł. Oj, przede wszystkim. Ta ostatnia konferencja, kiedy zorganizowaliśmy imprezę niechcący na ponad 1000 osób, pokazał nam, jak duże ssanie jest na spotkanie branżowe, nurkowe. To było dla nas nieprawdopodobne. Całe szczęście, że to się wszystko pięknie zbiegło z wymianą miejsca. Wcześniej, nie wiem czy pamiętasz, byliśmy na eksperymencie, teraz jesteśmy tutaj. To jest duża powierzchnia. No i przez to możemy zaprosić dużo więcej osób. Ja pamiętam właśnie moje pierwsze wrażenia z tej edycji, co tu się to przeniosło i takie, zaraz, ja nie widzę różnicy, ludzi jest dalej ścisk, ale to nie był problem przestrzeni, tylko tego, że ile ludzi dowaliło tak naprawdę. Ja powiem jeszcze więcej. Na naszych pierwszych konferencjach sztucznie zabieraliśmy krzesła po to, żeby widoczna była ilość osób, która stoi, a ona sugeruje, że nie ma krzeseł, więc tam ci stoją. Dzisiaj już nie martwimy się o takie problemy. A jako wystawca, jak czujesz, dlaczego tu warto być? Po co tu się pojawiać gościom i wystawcom? Przede wszystkim takich imprez w Polsce nie ma zbyt wiele. One są na Deep Spocie, na południu Polski. Jest tych imprez naprawdę bardzo dużo, ale może relatywnie do miejsca, w którym my żyjemy. Ale nie są one tak częste. Powód. Pierwsza sprawa, że można tutaj spotkać wszystkich producentów sprzętu nurkowego. Bardzo znane nazwiska, które mają naprawdę dużo wartościowych informacji do przekazania. No i też czyste towarzyskie spotkanie, które towarzyszy właśnie tego typu imprezom. Też musimy się trochę spotykać, integrować jakoś środowisko. Nie tylko pod wodą.
Słuchaj, a no, tematem przewodnim tej edycji jest Bałtyk. Takie twoje skojarzenia odnośnie Bałtyku. Z czym ci się pierwsza myśl, jak ktoś ci mówi, dobra, Bałtyk. To co ci się kojarzy, no wiadomo, z naszej strony nurkowej trochę pewnie. Co ci się kojarzy tak naprawdę z tym Bałtykiem najbardziej? Zimno, ciemno, zero ryb, no i przede wszystkim nieprawdopodobne wraki, których jest tutaj cała masa. I to chyba tylko i wyłącznie dlatego nurkujemy w tym zbiorniku. Słuchaj, no i właśnie, ale ta turystyka, sam trochę zauważam to, bo też zdarza mi się organizować jakieś wyjazdy. Jak to czujesz? Czy to się w ogóle, w którą stronę to idzie? Czy możemy coś zrobić, żeby, no bo trochę można powiedzieć, że jest to nakierujące pytanie, że no nie najlepiej się wiedzie w turystyce teraz wrakowej na Bałtyku. To są złe czasy. To są złe czasy dla turystyki nurkowej, tej lokalnej. No powodów tak na dobrą sprawę jest cała masa. Mnóstwo inwestycji, które pojawiły się na terenie Bałtyku, rozbudowa portów, która angażuje łódki nurkowe, które no chętniej, bezpieczniej, to jest bezpieczniejsza kasa, angażują się w różnego rodzaju prace. No wiemy, jak to jest z nurkowaniem. Ta pogoda potrafi być chimeryczna, czasami nie potrafimy zebrać grupy. No i siłą rzeczy właściciele łodzi zdecydowali się po prostu na inne alternatywne rozwiązania prowadzenia swojej działalności. Wcześniej byli skupieni na nurków, no dzisiaj tak niestety nie jest. No, to jest bardzo duży problem. Wcześniej mieliśmy bardzo duży Mieliśmy bardzo duży wybór, jeśli chodzi o jednostki nurkowe. Dzisiaj Hel, Jastarnia, Władysławowo to są jedyne miejsca, skąd można wypłynąć. Z Gdańska już no, nie wypłyniesz. Oczywiście taka sytuacja dzięki uprzejmości kilku łodzi nurkowych ciągle istnieje, ale no, dostępność jest zdecydowanie mniejsza. Ostatnie pytanie. Jak myślisz o nurkowaniu na Bałtyku? Twoje ulubione miejsce, do którego lubisz wracać lub polecać ludziom? Tak na dobrą sprawę Zatoka Gdańska jest tak dostępna, a te wraki są tak przepiękne. Mi się wydaje, że Twój ulubiony jest? Klasyk. No jeżeli chodzi o Zatokę Gdańską, to każdy to potwierdzi. To jest oczywiście trałowiec. Wszystko co dalej... Trafiłeś. Terra, moim zdaniem to jest taki klasyk, na który można nurkować. Biszner, nasz nowy wrak, chociaż on nie ma takiej duszy jak pozostałe, ale wydaje mi się, że ta Terra może być dublowana w nieskończoność. No i oczywiście szereg różnych innych wraków, ale zawsze wydaje mi się, że te głębsze ograniczane są czasem, który możemy poświęcić na tej głębokości, no a wyżyć się można właśnie w tych głębokościach. Chodzi chociażby o termikę w przedziale tych 40 metrów, no i te wraki na takiej głębokości się znajdują. Fajnie, dzięki piękne, no i dziękuję, do zobaczenia na Bałtyku. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tutaj robisz ciekawego? Ja reprezentuję firmę Real Diving. Real Diving jest w Polsce dystrybutorem marek Suex, Shearwater oraz Halcyon. Jesteśmy na miejscu pokazać najnowocześniejsze produkty, tą gamę produktów, którą mamy, spotkać się z ludźmi, którzy przychodzą na konferencje, z naszymi dealerami, klientem końcowym, wesprzeć Baltic Tech. No właśnie, a dlaczego Baltic Tech? Szwecja ma wybrzeże koło Bałtyku. My jesteśmy zaangażowani w nurkowanie na wrakach, zaangażowani w Bałtyk, rozwój nad wrakami. Interesuje nas wszystko, co ma cokolwiek wspólnego z nurkowaniem, morzem. Ja jestem z Polski, spod początku, także
nie przeprowadziłem się do Szwecji i Bałtyk jest dla mnie zawsze blisko serca. No właśnie, tematem przewodnim tej konferencji jest sam Bałtyk jako zbiornik, tak? Jakie ty masz jak gdyby przemyślenia na temat Bałtyku, jakie ty masz jakieś, nie wiem, połączenia z tym Bałtykiem, że jak gdyby uważasz, że to jest ciekawy temat? Dla mnie Bałtyk to jeżeli chodzi, to jest głównie nurkowanie, tak? Ja poznałem to od tej strony, nurkowanie wrakowe na Bałtyku, który no jest najlepszym miejscem na świecie, jeżeli chodzi o nurkowanie. Nie ma wraków tak zachowanych, jak są na Bałtyku, jeżeli cała historia poza tym jest wspaniała, oraz promowanie środowiska, tak? Promowanie zachowania tego środowiska, promowanie akcji środowiskowych, badań na Bałtyku, co można z tym zrobić, żeby to morze jednak nie umierało w takim sposób. Zwłaszcza, że ono ma też tą trudną historię pod tym, że to jest bardzo dużo zatopionej broni, amunicji po II wojnie światowej. To nie tylko dbanie o środowisko pod względem utrzymania, ale ochrony poprzez wyciąganie tego, co nasi dziadowie nam tu zostawili za spuścizny na dnie. Słuchaj, a jakie ty masz ulubione, nie wiem, miejsce albo wrak a propos Bałtyku? Ulubione wraki Bałtyku to są wraki na zewnątrz Holandii. 2 słowa? Tak. Dlaczego warto tam przyjechać? Dobra widoczność, duża możliwość nurkowania na wrakach od głębokości 10 do 80-100 metrów. Jeden z ulubionych wraków to jest wrak Hindenburga, który jest, jest wszystko zachowane i też prawo na Holandii pomagało w tym, żeby te wraki nie były splądrowane, żeby wszystko było na miejscu. Są telegrafy, są kompasy, jest wszystko. Udaje się wszystko zobaczyć. Bo wiesz dobrze, tu trochę też Tomek Stachura o tym opowiadał, że no nie, u nas jest problem, że te wraki potrafią być nieźle splądrowane. No niestety, tak jest. No właśnie, dobra. Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że będziesz miał tak samo owocne kolejną edycję Baltic Techa i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Dzięki pięknie. Do miłego zobaczenia. Słuchajcie, następnym razem musicie drukowanymi literami, to bardzo wyraźnie. Grzegorz. Stel. Mach. Wicz. Stel Mackwicz. Nie, more or less. A w środku jeszcze jest O. Jak Grzegorz? Ile? Tomek założył okulary. See, you can't read. No, even me it's the email is Grzegorz Stelmachowicz. Dziękujemy mi specjalnie. Wypili dużo coli. I to wszystko. No.